Witajcie! Dziś zabieram Was w podróż do XIX-wiecznej Ameryki. Świata pełnego tajemniczych toników, cudownych eliksirów i jednego z najbardziej rozpoznawalnych napojów na świecie. Ten eliksir cud, na wszystko pomaga! A na reumatyzm też? A dla dzieci jest bezpieczny? Oczywiście! To historia bólu, eksperymentów i czystego przypadku. Historia Coca-Coli. Oto John Steed Pemberton, farmaceuta, wynalazca i były oficer Konfederacji. W 1865 roku został on ciężko ranny podczas bitwy pod Columbus. Naprzód, bracia! Za Konfederację! Za Unię! Giń, Konfederacie! Południe zwycięży ich! Rana była tak poważna, że uzależnił się od morfiny. I właśnie to uzależnienie popchnęło go do poszukiwania alternatywy, bezpieczniejszego środka przeciwbólowego. Muszę coś wynaleźć na ten ból. W tamtym czasie w Europie ogromną popularność zdobywał win Mariani, wino z dodatkiem ekstraktu z liści koki. Pemberton postanowił stworzyć amerykańską wersję tego napoju, łącząc liście koki z orzeszkami coli, znanymi z właściwości pobudzających. Dodamy ekstrakt z liści koki i orzeszków coli. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Udało mu się to i w 1885 roku wprowadził na rynek w Atlancie napój, który nazwał French Wine Coca Pembertons i był sprzedawany w aptekach jako tonik nerwowy, środek przeciwbólowy oraz lekarstwo na uzależnienie od morfiny. Nic dziwnego, że sprzedawał się świetnie. Niestety w 1886 roku w Atlancie zakazano sprzedaży alkoholu. Nie, no nie wierzę! Obawiając się, że jego popularny produkt zostanie zdelegalizowany, Pemberton rozpoczął kolejną serię eksperymentów w swoim domu przy Marietta Street w Atlancie, pracując w domowym laboratorium o każdej porze dnia i nocy. No dobrze, usuńmy alkohol, a zostawmy kokę i kolę. Próbki nowych, bezalkoholowych syropów wysyłał do lokalnych aptek, a jego siostrzeńcy zbierali opinie klientów. Zanieś to do apteki, to nowy przepis. Dobrze, wuju. Jeden z kluczowych przełomów nastąpił, gdy Pemberton wpadł na pomysł dodania kwasu cytrynowego, aby zrównoważyć słodycz syropu. Dodajmy trochę cytryny, może nie będzie aż takie słodkie. W maju 1886 roku miał już gotową ostateczną formułę, którą wprowadzono do sprzedaży w formie syropu w aptece Jacobs Pharmacy w Atlancie. Pomysł butelkowania pojawił się dopiero w 1894 roku. Początkowo był to syrop podawany przy ladzie, mieszany z wodą, aby stworzyć napój sprzedawany za 5 centów. Proszę skosztować to specjalny syrop zmieszany z wodą. Według jednych przekazów, pewnego dnia jego asystent przypadkowo zmieszał syrop z wodą sodową, popularnym wówczas napojem gazowanym. Według innych zrobił to sprzedawca apteki, który po prostu zapytał klienta, czy może użyć wody sodowej zamiast zwykłej. Czy mogę zmieszać syrop z wodą sodową, bo zwykła mi się skończyła? Tak, proszę. Niezależnie od wersji, efekt zaskoczył wszystkich. Syrop, który miał być lekarstwem, po połączeniu z wodą gazowaną stał się orzeźwiającym, słodkim napojem o wyjątkowym smaku. Proszę, oto pański napój. To jest pyszne! Pemberton założył nową firmę, Pemberton Chemical Company, aby sprzedawać swój napój, a na czele produkcji postawił syna Charlesa. Nazwę Coca-Cola wymyślił księgowy Pembertona, Frank Robinson, odnosząc się do dwóch głównych składników oraz zaprojektował charakterystyczne logo, które w niemal niezmienionej formie przetrwało do dziś. No to powinno być chwytliwe. Całkowita sprzedaż Coca-Coli w pierwszym roku wyniosła zaledwie $50, co Pemberton uznał za porażkę, bo na same dostawy wydał $70. Robinson uważał jednak, że kluczem jest reklama. Przekonał Pembertona, by przeznaczył większy budżet na marketing. Rozdawano darmowe kupony, a Atlanta została oblepiona banerami
plakatami tramwajowymi i markizami sklepowymi z hasłem Drink Coca-Cola. Darmowe kupony na smaczną Coca-Colę! Darmowe kupony na smaczną Coca-Colę! Wkrótce napój stał się lokalnym hitem, a Pemberton wierzył, że stoi u progu ogólnokrajowego sukcesu. Niestety nie doczekał tego. Cierpiąc na raka żołądka, stopniowo sprzedawał udziały w firmie innym inwestorom, m.in. farmaceucie Asie Candlerowi. 1/3 udziałów zachował dla syna. Pemberton zmarł 16 sierpnia 1888 roku. Po jego śmierci rozpoczęła się walka o kontrolę nad Coca-Colą. Do dziś nie jest do końca jasne, w jaki sposób Asa Candler przejął pełnię praw do nazwy i formuły. Dokumenty i relacje z tamtego okresu są niejednoznaczne. Według danych finansowych opublikowanych w lutym 2026 roku, całkowite przychody netto Coca-Cola Company za wcześniejszy rok wyniosły około 48 miliarda dolarów. Przy $50 sprzedaży w pierwszym roku istnienia wydaje się to prawie nieprawdopodobne. Coca-Cola narodziła się z połączenia naukowej ciekawości, eksperymentów farmaceutycznych i przypadku. To historia, która pokazuje, jak wynalazki tworzone z myślą o zdrowiu mogą stać się ikonami kultury masowej. Dziś Coca-Cola jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów na świecie. A wszystko to zaczęło się w małym laboratorium w Atlancie. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnej historii z serii Wynalazki z przypadku i zapraszamy do oglądnięcia innych naszych produkcji.